Mogę liczyć na nagrodę? Tak, w nagrodę mój miecz nie wypruje twoich flaków na podłogę. Co wiesz o porwaniu Jorna? Widać, nie tylko ty potrafisz zaskakiwać ludzi. Wygląda na to, że czeka nas mała wycieczka. Byłeś kiedyś w Wilczym Leżu? Trafisz na miejsce? Tak, spotkajmy się pod twierdzą. Dobrze, spotkamy się na miejscu. Przed wyruszeniem w drogę chciałabym załatwić jeszcze jedną sprawę. Kto wie, ile czasu spędzimy w Wilczym Leżu? Z tych wielkoludów ciężko cokolwiek wyciągnąć. Na wieki zniknął płomień tamtego snu. Modlę się, byś mógł jak on znów szeptać pod niebem. Słyszę płaczącej rannej rosy krople dwie. Obiecują bliski dzień, w którym odnajdziesz mnie. Uwierz lub nie, sam ino wie, jak kruchy jest sen, co osamotnił mnie. Chcę dla ciebie pracować. A, czyli chcesz być moim czeladnikiem. W porządku, przydałaby mi się pomoc. Chcę dla ciebie pracować. Muszę porozmawiać z Matejem, kogo do mnie wysyła. Ale skoro już tu jesteś, dobrze. Dam ci szansę. Nie szukasz może pracownika? Świetnie! Coś czuję, że będziemy się dobrze dogadywać. Chciałbym dla ciebie pracować. Mam jedną rzecz do załatwienia, ale niestety nie mam czasu, żeby osobiście się tym zająć. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Bardzo dobrze. Lepszej posady w mieście ci nie dadzą. Pamiętaj. Wydajesz się czymś zmartwiony. Coś się stało? Marvin, miałeś już okazję odwiedzić naszą kopalnię złota? Jakiś czas temu ją odwiedziłem. Udało mi się zarobić kilka monet. Pewnie zauważyłeś, że delikatnie mówiąc, nie wszystko przebiega tam zgodnie z procedurami. Dochodzą mnie wieści, że nastroje stają się coraz bardziej napięte, a z każdym dniem widzę, jak trafia do nas coraz więcej skarg i pozwów. Obawiam się, że jeśli tak dalej pójdzie, to może dojść do jakiegoś buntu, a to byłby świetny pretekst dla królewskich, by przejąć kopalnię. Znając ich aktualną politykę, połowę górników wysłaliby prosto do Górniczej Doliny. Chcę, żebyś za kilka dni ponownie udał się do kopalni. Dowiedz się, co tam się naprawdę dzieje i upewnij się, że praca będzie przebiegać jak dawniej. Jeśli górnicy rzeczywiście planują jakiś przewrót, to musisz rozbić ich grupę. Tylko nie zacznij ich tam mordować. Roderich patrzy nam na ręce. Możesz mi coś powiedzieć o Igorze? Nie miałem okazji go poznać. Zawsze był człowiekiem od liczb. To właśnie z tego powodu został wybrany na zarządcę kopalni. Dostawy zawsze były na czas i dokładnie odliczone, ale ostatnio jest z tym dużo gorzej. Może nie radzi sobie z zapanowaniem nad tymi wszystkimi górnikami? Tak czy inaczej, nie możemy sobie teraz pozwolić na straty w tak istotnej inwestycji jak kopalnia. Gdyby Igor sprawiał ci kłopoty lub nie chciał uwierzyć, że jesteś w kopalni z mojego polecenia, to pokaż mu tę pieczęć. Tylko pod żadnym pozorem nie może jej zobaczyć nikt inny. Wyruszę do kopalni w ciągu najbliższych dni. Chcę wejść do kopalni. Oto mój kontrakt. Spodoba ci się u nas. Opłata za wejście będzie wynosić... Co ja gadam? Jako jeden z nas wchodzisz za darmo. Jakie panują tu nastroje w ciągu ostatnich dni? Nikt dawno nie widział Igora. Ten złodziej pewnie tylko myśli, jak nas jeszcze bardziej wykorzystać. Jakie panują tu nastroje w ciągu ostatnich dni? Z dnia na dzień jest coraz gorzej. Strażnicy chcą od nas coraz więcej złota. Odkryte złoża się powoli wyczerpują, a nikt nawet nie pomyśli o przedłużeniu szybów.
Jeśli tak dalej pójdzie, to Araxos zostanie z pustą dziurą w ziemi. Jakie panują tu nastroje w ciągu ostatnich dni? Lepiej weź kilof i zacznij kopać. Bladwin nie jest zbyt cierpliwy. Jakie panują tu nastroje w ciągu ostatnich dni? Do roboty, Robalu! To znowu ty. Igor nie będzie mógł cię przyjąć ani dziś, ani jutro, ani za tydzień. A to dlaczego? A to dlatego, że wyraźnie sobie życzył, by nikt mu nie przeszkadzał. Jeśli nie chcesz oberwać po głowie, to radzę ci spadać. Kim jesteś? Kto cię tu wpuścił? Przysyła mnie Lorenzo. Miałem się dowiedzieć, co tu się dzieje. Myślisz, że w to uwierzę? Pewnie wysłał cię tu Bladwin, żeby sprawdzić, co powiem. Myślałem, że to ty tu rządzisz. A czy to wygląda, jakbym rządził? Strażnicy trzymają mnie tu jak w klatce, bo jestem im potrzebny. Zresztą, po co marnuję ślinę na rozmowę z tobą? Z pewnością to jedna z waszych zabaw, by już całkowicie doprowadzić mnie do obłędu. Dobrze, już dobrze. Wierzę ci. Nie spodziewałem się, że Lorenzo kogoś przyśle. I to kogoś, komu uda się do mnie dostać bez obstawy. Pytaj, o co chcesz. Może uda mi się ci jakoś pomóc. Nie próbowałeś nic zrobić? Na początku myślałem, że sobie żartują, ale gdy oberwałem żelazną rękawicą prosto w zęby, zdałem sobie sprawę, że nie mają ochoty na pertraktację. Co mogłem zrobić? Wyjść mi nie pozwolą, listu nie wyślę, bo i tak go sprawdzą. A gdy pojawiał się ktoś z gildii, to robili całą scenę, gdzie stali przy rozmowie i sprawdzali, co mówię. Grałem zgodnie z ich zasadami, bo mi życie miłe. Nie mam zamiaru umierać za jakąś kopalnię. Bladwin jest ich szefem? Nigdy formalnie nie określił się jako przywódca, ale to właśnie on wydaje polecenia pozostałym strażnikom. I mnie. Nasza forma rządów zmieniła się tutaj niedługo po jego przybyciu, więc pewnie to był właśnie jego pomysł. Czyli mówisz, że strażnicy przejęli władzę? Myślę, że wprowadzenie nowych zasad funkcjonowania kopalni to bardziej precyzyjne określenie. Tak naprawdę nie pozbawili mnie mojej funkcji. Dalej zajmuję się rachunkami kopalni i sprawami organizacyjnymi. Tyle, że muszę to robić dokładnie pod ich wytyczne. Lepiej będzie, jeśli już pójdziesz. Gdyby strażnicy zobaczyli, że z tobą rozmawiam, to byłoby już po nas. Przykro mi, że nie mogę ci bardziej pomóc. Mam nadzieję, że uda ci się wymyślić coś, żeby uratować nas wszystkich. Gadaj, gdzie jest Nars, albo obetnę ci te parszywe łapy. A co? Zgubiłeś swojego kolegę? Może poszukaj go tam, gdzie leży Roel. Po co mielibyśmy zabijać Roela? Zabiliście jednego ze swoich i teraz próbujecie w to wrobić nas? Chciałem, żebyśmy tu mieli pewien układ, gdzie wszyscy możemy sobie trochę zarobić w miłej atmosferze. Ale jak widać, bez twardej pięści się nie obejdzie. Od tej pory będziecie oddawać całe wydobyte złoto. A jeśli zobaczę, że któryś z was się obija, to osobiście połamię mu ręce. Nie masz prawa! Żądamy widzenia z Igorem! Zapomnijcie o Igorze. Teraz to ja tu rządzę. Jeśli do jutra nie zobaczę tutaj Narsa całego i zdrowego, to wymyślę dla was jeszcze ciekawsze kary. Jesteś wreszcie. Już się martwiłem, że do nas nie dołączysz. Co tu się dzieje? Od jakiegoś czasu prowadzimy tutaj tajne zebrania, by ustalić nasze dalsze działania. Początkowo myśleliśmy, że obejdzie się bez użycia siły. Liczyliśmy, że jeśli w końcu Igor nas wysłucha, to uda nam się dojść do jakiegoś porozumienia.
Niestety, dzisiejsza sytuacja pokazała, że nie mamy żadnego wyboru. Tutaj nie chodzi już tylko o warunki pracy i nasze zarobki. Tutaj odbywa się walka o nasze życia. Co planujecie zrobić? To, co powinniśmy zrobić już dawno. Wziąć kilofy w dłonie i przywalić nimi w łby tych przeklętych oprawców. Zbyt długo już się na to godziliśmy. Igor i jego strażnicy muszą ponieść karę. Kto był pomysłodawcą tego buntu? Jak to kto? My wszyscy! Mamy już po prostu dość takiego traktowania! Wydaje mi się, że ktoś wami manipuluje. Co to za pomysł? Masz na to jakieś dowody? Zabójstwo Roela też nie ma większego sensu. Po co mielibyśmy go niby zabijać? Starał się podlizać strażnikom, ale to nie powód. Strażnicy nie mieli powodu, by tracić potencjalne źródło informacji. Co więcej, jeden z nich wygadał się po pijaku, że widział Roela spacerującego z jakimś innym górnikiem, na niedługo przed jego zaginięciem. Czyli mamy słowo przeciwko słowu. Murk osobiście widział, jak Roel rozmawiał z jakimś strażnikiem. Tolek wspominał, że sytuacja pogarsza się od jakiegoś pół roku. No tak, mniej więcej wtedy pojawił się tutaj Bladwin. Został kapitanem straży, gdy kopalnia była powiększana i pojawili się nowi górnicy. A czy wśród nowych górników pojawił się wtedy ktoś szczególny? Większość osób z tamtego rzutu bardzo szybko zrezygnowała. Właściwie to jak się teraz nad tym zastanowię, to został już tylko Murk. Cała ta sprawa z tytoniem wygląda mi na przekręt. Komuś bardzo zależało, żeby was w to wrobić. Komuś? To jasne jak słońce, że to sprawka strażników. Gdy później spotkałem Murka, poczułem od niego zapach tego tytoniu. To chyba oczywiste, skoro tytoń został spalony w ognisku, to wszyscy nim śmierdzieliśmy. Cholera! Murk pojawia się w zbyt wielu z tych historii, żeby mógł to być przypadek. Gdy tak teraz myślę, to ten facet ciągle coś komuś podszeptywał. Ciągle kogoś nam tu podsyłał. Czy dawał znać o jakichś wydarzeniach, a nigdy nie chciał się angażować. Co za drań! Chciał, żebyśmy sobie skoczyli do gardeł. Tylko po co? Jaki mógł mieć w tym cel? Zaraz się tego dowiem. Póki co, wstrzymajcie się z buntem. Wydostanę się stąd i przekażę wszystko, co tu zobaczyłem Lorenzo. Dobrze, teraz, gdy wiemy, kto jest prawdziwym wrogiem, dam radę przekonać wszystkich, by wytrzymali jeszcze trochę. Zajmij się Murkiem. Niech drań pożałuje, że zadarł z górnikami. Gadaj, co wiesz. Nic ze mnie nie wyciągniesz. Nic tu nie ma. Hej, ty! Dobrze, że jesteś. Musimy porozmawiać o tym, co zrobiłeś w kopalni. Bladwin zdążył mi już o wszystkim powiedzieć. To nie tak, jak myślisz. Spokojnie, chłopcze. Myślisz, że tak łatwo można mnie oszukać? Wysłuchałem spokojnie, co Bladwin miał do powiedzenia. Przesiałem prawdę od kłamstw i ostatecznie Bladwin otrzymał ode mnie bilet na ekscytującą wyprawę do Górniczej Doliny. Ten głupek próbował zrzucić całą winę na sytuację w kopalni na ciebie. Jedyne, czego nie przewidział, to fakt, iż pracujesz bezpośrednio na moje polecenie. W ten sposób opowiedział mi o wszystkich swoich metodach i przewinieniach, jakby dotyczyły ciebie. A ja otrzymałem jasne dowody na jego winę. W swoim nowym domu będzie miał aż nadto dużo okazji, by wykorzystać swoje talenty do motywowania górników. Muszę ci przyznać, Marvin, masz talent do takich rzeczy. Nie tylko przejrzałeś, co się dzieje w kopalni, ale jeszcze sprawiłeś, że winny sam wszystko wyśpiewał. Jak udało ci się powstrzymać górników przed otwartym buntem? Przekonałem ich do siebie i zapewniłem, że im pomożesz. Sprytnie. Mam tylko nadzieję, że nie naobiecywałeś im zbyt dużo. Prowadzimy tutaj interes, a nie przyczółek dla biednych górników. Będzie nas to trochę kosztować. Ale lepsze to niż utrata kopalni. Bunt nie był pomysłem górników. Byli manipulowani przez niejakiego Murka. To imię niewiele mi mówi. Mógłbyś rozjaśnić tę sytuację? Murk podsycał nastroje z obu stron, tak jakby zależało mu na upadku kopalni. Gdy prawda wyszła na jaw, rzucił się na mnie, mówiąc, że robi to dla królestwa. Kiedy już zdał sobie sprawę, że przegrał, natychmiast wypił jakąś truciznę. Czyli nie udało ci się nic więcej z niego wyciągnąć? Cholera, jestem pewny, że to musiał być ktoś z Wengardu. Te dranie od dawna chcą przejąć naszą kopalnię. Krwawy bunt byłby dla nich świetnym pretekstem. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Uratowałeś naszą kopalnię przed prawdziwą katastrofą. Zasłużyłeś sobie na dodatkową nagrodę. Podobno chcesz mnie w swoim oddziale. Widać po tobie, że naprawdę zdolny z ciebie wojownik.
Wpisuję cię na listę moich ludzi. Nie chcę słyszeć o sprzeciwie. Cieszę się. Zgłoś się do Ingora po lepszy sprzęt. Jako szermierz musisz się dobrze prezentować. Gratuluję awansu. Łap! To twój nowy ciuszek. Jesteś wreszcie. Przywitaj się z nowym właścicielem domu w Starym Mieście. Muszę przyznać, że sędzia był trochę zdziwiony, ale nie miał wyboru i musiał sprzedać mi ten dom. Zająłem się też plakatami, więc nie będą mieli na nas żadnych dowodów. Pozostaje teraz jedynie kwestia mojego wynagrodzenia. Wiesz, trochę się nachodziłem, nadstawiałem własną głowę. Mogę zapłacić ci 2000 sztuk złota. I to jest gest. Naprawdę musiałeś się tu nieźle ustawić. Proszę, to klucze do domu. Pokręcę się jeszcze trochę po Archolos i gdy sprawa trochę ucichnie, to podpiszemy u Mateja dokument dotyczący sprzedaży. Czy to twój ogród? Tak, a o co chodzi? Jeszcze się pyta, co za bezczelność. Postawiłeś posąg Beliarowi. Wstydu nie masz? Jak nie dasz mi spokoju, to rzucę na ciebie klątwę. Pan ciemności na pewno mnie wysłucha. O Inosie, chroni moją duszę. Dobrze, już sobie idziemy. Tylko błagam, nie ściągaj na nas kłopotów. Cholera, wynoszę się stąd. Dobra, jesteśmy na miejscu. Spacerek po rozdrożach Archolos jest całkiem miłą odmianą od gwaru tego przeklętego miasta. Nieprawdaż? Przynajmniej w dziczy nic nie udaje twojego przyjaciela chwilę przed rzuceniem ci się do gardła. Od czego powinienem zacząć szukanie właściciela grotu? Przede wszystkim musimy dostać się do środka twierdzy. Ty i twoja koleżanka możecie wejść. Tylko nie róbcie żadnych burt, bo po pierwsze zabiją cię, a po drugie Ulryk obniży mi żołd. O, tego to akurat byśmy nie chcieli. Cieszę się, że rozumiesz. Jazda, zanim zmienię zdanie. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Cieszę się niezmiernie. Do zobaczenia. Możesz przejść. Urlyk zakończył już ostatnią audiencję. Witaj, kim jesteś? Nazywam się Ramsey. Jestem właścicielem Silbach oraz okolicznych terenów. Moi przodkowie założyli tę wioskę wiele wieków temu i od tamtej pory nasz ród nieprzerwanie sprawuje nad nią pieczę. Jeśli do tej pory jeszcze o mnie nie usłyszałeś, to chyba nie mamy o czym rozmawiać. Wybacz, słyszałem o tobie wielokrotnie, ale nigdy nie mieliśmy okazji poznać się osobiście. Nic dziwnego, jestem bardzo zajętym człowiekiem. Zarządzanie takim majątkiem to naprawdę sporo pracy. Wszystkie te spotkania, dokumenty, nie mam nawet chwili dla siebie. Poza tym większość czasu spędzam w moim domu na Starym Mieście. A nie sądzę, byś często tam bywał. Skoro ty zarządzasz wioską, to co robi Albyn? To chyba oczywiste. Albyn zajmuje się wszystkimi drobnymi sprawami organizacyjnymi i wprowadza w życie wszystkie moje postanowienia. Gdyby nie moje kontrakty z miejskimi osobistościami, Silbach już dawno nie miałoby co robić z tą całą wyprodukowaną żywnością. Co sprowadza cię do Wilczego Leża? Odbywałem rozmowę z Ulrykiem, ale jej szczegóły nie należą do twoich zmartwień. Jestem zajętym człowiekiem, więc się streszczaj. Imię, cel wizyty. I mów tak, żebym nie żałował, że wpuściłem tu obcego. Nazywam się Marvin. W mieście niedawno doszło do ataku i przyszedłem tutaj. Doszły mnie słuchy o tym zamachu. Czy to nie jest przypadkiem sprawa dla Straży Miejskiej? Właśnie dlatego tutaj jestem. Tropy doprowadziły mnie aż do Wilczego Leża. Mam podstawy sądzić, że niejaki Jon wie coś o zamachu. Jon? A co ten stary wyga miałby wiedzieć o zamachu w mieście? Moi chłopcy nigdy nie opuszczają murów twierdzy bez rozkazów. Jon aktualnie znajduje się w kopalni srebra pod naszą twierdzą. Otrzymał specjalne zadanie oczyszczenia jej ze wszystkich przebywających tam pełzaczy. Dostaniesz ode mnie pisemne pozwolenie na wejście do środka. Jon jest łowcą pełzaczy? I to cholernie dobrym. Facet nie jest stąd, ale traktujemy go jak swojego. Zwiedził pół świata, walczy nie gorzej niż moi chłopcy, a w dodatku jest jedną z niewielu osób, która wie, jak naprawdę efektywnie radzić sobie z pełzaczami. Nie mogę tu na niego zaczekać? I on siedzi już pod ziemią od kilku dni. Kto wie, ile mu tam jeszcze zejdzie. Jeśli naprawdę zależy ci na pilnej rozmowie, to najlepszym sposobem będzie zejście w głąb kopalni. Udowodniłeś już, że nawet sam jesteś w stanie poradzić sobie z grupą pełzaczy. Powinieneś odnaleźć Jona bez większych problemów.
W takim razie ruszam do kopalni. Tu jest pismo, które upoważni cię do wejścia do środka. Pokaż je strażnikowi kopalni. Będzie wiedział, o co chodzi. Powodzenia, chłopcze. Niechcący podsłuchałem fragment waszej rozmowy. Zdaje się, że Ulryk ceni sobie twoje umiejętności. Powiedz mi, nie jesteś może zainteresowany dodatkowym zleceniem? Co to za zlecenie? Jeśli byłeś w Silbach, to pewnie słyszałeś te idiotyczne plotki o grasującej w pobliżu krwiożerczej bestii. Chcąc uspokoić swoich poddanych, postanowiłem zorganizować małe polowanie na rzekomego potwora. Zbieram obiecujących łowców i wojowników z całej wyspy. Albo by zabili to monstrum, albo ostatecznie udowodnili, że nie istnieje. Oczywiście zwycięzca może liczyć na hojną nagrodę z mojej prywatnej kolekcji broni. Nie musisz podejmować decyzji już teraz. Jeśli jesteś zainteresowany, to razem z łowcami spotykam się niebawem w moim domu na Starym Mieście. To ten naprzeciwko Austerii Ernesto. Co do otwarcia bramy... Przygotujcie broni. Nie wiadomo, czy jakiś nie podszedł pod same drzwi. Dobra, niczego tu nie ma. A teraz posłuchaj mnie uważnie. Zostawię te drzwi otwarte i będę przy nich czatował razem z ludźmi, których sprowadziłeś. Gdybyś chciał stamtąd uciec, nic cię tutaj nie zatrzyma. Musisz tylko krzyczeć z daleka, żebyśmy mogli zawczasu przygotować się do zamknięcia ich za tobą. Daj spokój. Ucieczka nie będzie konieczna. Ta, w razie jakby była, postaraj się przynajmniej nie ściągać ich za dużo. Jasna sprawa. Idę. Nie ma co przedłużać. Nigdy nie przypuszczałem, że będę za coś dziękował Bogom, ale jestem im cholernie wdzięczny za przysłanie ciebie. Nie przysłali mnie żadni bogowie. Mam sprawę do obgadania. Umiesz posługiwać się kuszą? A jakże? Niestety straciłem swoją w jednym z tuneli. Pełzacze pewnie się już do niej dobrały. Szkoda. Dobra była, chociaż poprzedniej i tak nie dała rady zastąpić. Co się stało z poprzednią? Zużyła się. Przy każdym strzale tak trzeszczała, że już bałem się ją napinać. Co wiesz o zamachu w mieście? Jakim zamachu? Niedawno w mieście został postrzelony strażnik pewnego ważnego mieszkańca, który najprawdopodobniej był celem zamachowca. Sekcja wykazała, że w ataku wykorzystano jeden z tych waszych specjalnych bełtów na pełzacze. Dobra, wystarczy. I tak nie wiem, o czym mówisz, więc przykro mi, ale nie pomogę. Rozmawiałem z osobami, które miały dostęp do tych bełtów. Żaden z nich nie mógł dokonać zamachu, więc zostałeś jedynym podejrzanym. Masz jakiś dowód? To nie twoja sprawa. Chcę znać odpowiedzi. Ale ja ci ich nie udzielę. Naprawdę mam użyć innych sposobów zdobywania informacji? No, spróbuj. Wreszcie coś się dzieje! Słuchaj, młody, nie wiem dlaczego w tym grzebiesz, ale radzę ci. Zostaw to. Odpada. Dlaczego chciałeś go zabić? To długa historia, którą nie mam zamiaru cię zanudzać. Mocno mi przywaliłeś, jeszcze gorzej od tej królowej. Cholera by was wszystkich wzięła. Chcę tylko znaleźć brata, a zajmuję się jakimiś zamachami, organizacjami przestępczymi, odbijaniem kopalni i bogowie wiedzą czym jeszcze. Za dużo przeszedłem, żeby teraz dać się zbyć jakimiś... Niczym cię nie zbywam, po prostu kręci mi się w głowie. Masz siłę w łapie, wiesz? Jesteś twardy, dasz radę stąd wyjść. Na zewnątrz cię połatają i wszystko będzie w porządku. A kiedy mnie połatają, to znów zaczniesz pytać? Oczywiście. I tak lepsze to niż tutaj zdechnąć. Pomóż mi, młody. Jon? Co z nim? Żyje? Jak ostatni raz sprawdzałem, to żył. Potrzeba mu medyka, pełzacze mocno go poharatały. Jasna sprawa. Zaraz kogoś... Moment. Nie po medyka poślę, tylko po grabarza. Niestety. Co? Możesz sprawdzić, jeśli mi nie wierzysz, ale widziałem już martwe ciała i wiem, co mówię. Jona
nie ma wśród nas. Zaraza by to wzięła. Robiłeś co mogłeś, nie obwiniaj się. Idź do Ulryka, będzie chciał usłyszeć od ciebie raport. Ta, pewnie. Już idę. Wróciłem. Znowu myślałeś, że nie przeżyję? Przyznaję, nie przestajesz mnie zaskakiwać. A teraz opowiadaj, jak sytuacja w kopalni? Gdzie ją? I on nie żyje. Cholera, tego właśnie się obawiałem. Pełzacze dorwały? Co z resztą oddziału? I on wraz z oddziałem poległ w walce z pełzaczami. Był z niego naprawdę dobry żołnierz. Szkoda, że przyszło mu umrzeć w tych obrzydliwych tunelach. Powodem ataku pełzaczy było dotarcie do Gniazda Królowej. Dostały szału, bo zagrożona była ich matka. To by tłumaczyło ten szaleńczy atak. Czytałem o tym w dawnych zapiskach z naszej biblioteki, ale sam nigdy jeszcze nie widziałem Gniazda Królowej. Jaka ona jest? Wielki, obrzydliwy, śmierdzący, ale przede wszystkim martwy robal. Udało ci się pokonać królową pełzaczy. Tak, kopalnia powinna być już bezpieczna. Wspaniała robota, chłopcze. Kto by pomyślał, że posyłam cię na rozmowę, a skończysz jako ten, który oczyścił moją kopalnię. Ostatecznie chyba obaj na tym zyskaliśmy. Ty miałeś okazję spotkać Jona, a ja mogę zająć się przygotowaniami do ponownego uruchomienia kopalni. Nigdzie nie widzę Ivy. Ostatnio przebywała tu pewna dziewczyna. Istotnie, Ivy, jeśli dobrze kojarzę. Co w związku z tym? Wiesz może, gdzie jest? Nie zwierzała mi się, proszę ja ciebie. Kiedy latałeś po leżu jak kot z pęcherzem, ona zagadywała do każdego mojego gościa po kolei. Mówię ci, znajdź sobie inną, porządną. Nadinterpretujesz. Tylko razem pracujemy, mam jej ważną rzecz do przekazania. A to przepraszam, ale tak jak już powiedziałem, nie wiem gdzie jest. Mam nadzieję, że potrafi o siebie zadbać. Dlaczego? Nie rozmawiała tylko z wilczymi synami, ale też z jakimiś podejrzanymi typkami. Na pewno nie byli stąd. Dzięki za informację. Sprawdzę to. A tak przy okazji, wiesz może, gdzie mieszkał Jon? Tak, jak wyjdziesz z karczmy, musisz skręcić w lewo, schodzisz po schodach obok studni, znowu w lewo i pierwsze wejście po lewej. Dzięki za pomoc. Pewnie jeszcze tu wpadnę, w razie gdyby Ivy znowu się pojawiła. Też będę jej wypatrywał. Dawała spore napiwki. Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Ty jesteś Marvin? Zgadza się. W takim razie przykro mi. Nic do ciebie nie mamy, ale zlecenie to zlecenie. Co? Rozerwę cię na kawałki. Na pewno są duże szanse. Dobra, teraz wszystko jasne. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Potrafiłbyś oczyścić mapę? To zależy z czego. Z krwi. Krwi? Bogowie, skąd masz mapę poplamioną krwią? Zabrałem ją z ciała martwego kompana. Jasny gwint. To musiało być dla ciebie straszne przeżycie. To prawda. Zmarł praktycznie na moich rękach, a ja nic nie mogłem zrobić. Rozumiem. Dobrze, pokaż mi tę mapę. Spróbuję z nią coś zrobić. Proszę. Oho, ciężka sprawa. Naprawdę może być problem. Co nie zmienia faktu, że chętnie spróbuję doprowadzić ją do porządku. I wiesz co? Zrobię to za darmo. Nie dość, że nie daję gwarancji sukcesu, to jeszcze nie mam serca brać pieniędzy od kogoś, kogo spotkało coś takiego jak ciebie. Dziękuję. Kiedy będę mógł ją odebrać? Nie ukrywam, że przydałaby mi się jak najszybciej. Kiedy będzie gotowa, wyślę po ciebie jakiegoś gońca. Nie bój nic. W takim razie do zobaczenia. O, młody. Dzień dobry. Niestety, szef teraz nikogo nie przyjmuje. To bardzo ważne. Mam informacje dotyczące zamachu na jego życie. Doceniam, że tak ciężko dla nas pracujesz, ale szef jest bardzo dobrze chroniony i obecnie nie potrzebujemy drążyć tego tematu. Masz do przekazania coś jeszcze? Dlaczego Volker nikogo nie wpuszcza? Ostatnio zaczęła się jakaś afera w mieście. Chyba królewski wysłannik przypłynął. Od tego czasu szef zakazał wpuszczania kogokolwiek. Nawet sprawa zamachu na jego życie nie jest warta złamania polecenia? Mógłbym je złamać tylko wtedy, gdyby przyszedł tutaj sam król Robar. Chociaż i tak bym się wahał. Była tu ostatnio Ivy? Nie, od dłuższego czasu jej nie widziałem.
Nie szła czasem razem z tobą do leża? Owszem, ale gdzieś zniknęła. Pomyślałem, że mogła tu wrócić. Nie wróciła. Idź już, przeszkadzasz mi w pracy. Najemnik Marvin. Zgadza się. Zarządca Lorenzo przekazuje, że masz nogi z dupy wyrwane. Zmień swoje zdanie tylko wtedy, kiedy stawisz się w kantorze i przyjmiesz stosowne rozkazy. Dobrze, pójdę do niego. Dzięki za wiadomość. Hej, ty! Cholera jasna, ile można na ciebie czekać? Dostajemy jedno z największych zleceń w historii, a ty się obijasz? Robiłem to, o czym mówiłem aż od czasu rekrutacji. Szukałem zaginionego brata. Świetnie, tylko że pieniądze same się nie zarobią. Potrzebujemy każdego zdolnego człowieka. Do miasta przypłynął królewski wysłannik. Zapłacił nam za składanie raportów o stanie handlu Archolos. O czym, jak wiesz, mamy większą wiedzę niż straż. Udowodniłeś, że można na ciebie liczyć, więc postanowiłem cię przydzielić do tej ważnej sprawy. Radzę ci mnie nie zawieść. Wykonywanie poleceń wysłannika w takim tempie, w jakim wykonałeś moje, może się dla ciebie bardzo źle skończyć. Myślę, że w tej kwestii nie muszę omawiać szczegółów. Nasz ważny gość przebywa w ratuszu miejskim. Idź tam i powiedz jego ludziom, że jesteś informatorem Lorenzo. Wtedy cię przepuszczą. Jestem bardzo blisko znalezienia brata, nie mogę. Możesz powtórzyć? Prawdopodobnie znalazłem trop, który wskaże miejsce przetrzymywania mojego brata. Chcę się tym zająć jak najszybciej, więc nie dam rady jednocześnie pracować dla wysłannika. Nie zapominaj, że jesteś człowiekiem gildii, członkiem naszej rodziny. Kiedy twój zarządca każe ci współpracować z wysłannikiem królewskim, to bez gadania masz iść i z nim współpracować. Wcześniej pozwalałem ci na to małe śledztwo, bo do codziennych zleceń mogę przydzielić byle kogo. Tymczasem królestwo chwieje się w posadach. Król nie radzi sobie z orkami, a handel wymiera. Potrzebujemy każdego kontraktu, który przyniesie nam duży zysk. Idziesz do ratusza, bez marudzenia. Dobrze, idę. Żebyś mi tylko nie odpowiadał tak wysłannikowi, bo nogi z dupy powyrywam. To przecież oczywiste. Najemnik Marvin? Zgadza się. Kartograf Ludwik przekazuje, że mapa jest gotowa do odebrania. Kazał również powiedzieć, że operacja zakończyła się połowicznym sukcesem. Część mapy jest czytelna, część nie. Świetnie, dziękuję za informację. Do usług. Przyszedłem po mapę. Domyślam się. Goniec cię znalazł? Tak. Czyli jednak ci ludzie Araxos do czegoś się nadają. Muszę przyznać, że poszło mi lepiej niż przypuszczałem. Co prawda nie cała mapa jest czytelna, ale najważniejsze fragmenty udało mi się uratować. Proszę. Dzięki za starania. Gdybym się nie starał, nie miałbym klientów. Do zobaczenia. Słyszę kogoś po drugiej stronie. Muszę się ukryć. Zwykłe pomieszczenie? Niemożliwe. Muszę się dokładnie rozejrzeć. Adanosie, obym się mylił. Marvin? Co ty tu robisz? Mogę zapytać cię o to samo. Wiesz, gdzie jesteśmy? Gdzieś, gdzie nie powinno cię być. Odłóż kuszę. To na spokojnie porozmawiamy. Ty pierwszy.
Jestem na swoim terenie i mam prawo bronić się przed uzbrojonym intruzem. Jak to na swoim? Przecież cholera jasna, o co tu chodzi? Co tu robili ludzie Volkera? Co ty tu robisz? Słuchaj, póki się nie uspokoisz, niczego się nie dowiesz. Odłóż to! Wspaniale. Nikogo z was nie nauczono pukać? Marvin, to nie we mnie powinieneś celować. Niby dlaczego? Przyszedłem tutaj w tym samym celu co ty, po Jorna. I paru innych ludzi. Znalazłeś kogoś żywego? Nie. Oprócz strażników to nie. A nie czasem po to, by wyeliminować Volkera z gry? Poprzednio wam nie wyszło, co? Nie miałem na to wpływu, glizdo. Czy ktoś z moich ludzi jeszcze żyje, czy wszyscy oddali ducha podczas przesłuchań? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Marvin, skończmy z nim. Ten człowiek zorganizował zamach na Volkera. Trzeba się go pozbyć. Moment. Najpierw mi powiesz, dlaczego znalazłem ciało brata na twoim terenie. Nie widzisz, że to wszystko jest ukartowane? Wiedzieli, że to magazyn Volkera, więc go przejęli i wszystko zainscenizowali. Jasne. I nikt nie zauważył, jak wnieśli ileś trumien z ciałami. I zupełnym przypadkiem podczas tej inscenizacji postanowiłeś wejść do magazynu? Jestem tak samo zaskoczony sytuacją jak ty. Dalej, nie wygłupiaj się. Przecież mnie znasz. Chodźmy razem do szefa. On ci wszystko wyjaśni. Marvin, nie ma sensu z nim rozmawiać. To marna gadzina, wąż, który będzie ci sączył jad, aż całkiem zgłupiejesz. Cicho. Dlaczego miałbym ci zaufać? Najpierw go sprzątnijmy, potem ci wszystko wytłumaczę. Widzisz? Nie chcę tłumaczyć swoich racji, bo nie ma jak. Co to miało być? Nie będziemy się wdawać w pogaduszki podczas misji. Chodź, musimy się stąd wydostać. Powoli, bo nic już z tego nie rozumiem. Twierdzisz, że to nie wasza organizacja porwała mojego brata? Oczywiście, że nie. My próbowaliśmy go uwolnić razem ze wszystkimi innymi przetrzymywanymi tutaj więźniami. Jak widzisz, całkowicie zawiedliśmy. Ostatnimi czasy Adanos nie jest dla nas łaskawy. Za tym wszystkim stał od samego początku Zachs? Lichwiarz o tym wie? Nie tylko wie, on tutaj pociąga za wszystkie sznurki. Zachs jest marnym pionkiem w większej grze. Lichwiarz szykuje się do czegoś większego i od dłuższego czasu próbujemy go rozpracować. To przez wasz nieudany zamach mój brat nie żyje. Chłopcze, rozumiem twoje rozgoryczenie, ale nie zapominaj, że to ty pracowałeś dla człowieka, który porwał Jorna. Próbowaliśmy uratować tych więźniów, niestety. Lichwiarz od dłuższego czasu na nas poluje i załatwia jednego po drugim. Dla mnie to również nie jest łatwe. Oprócz twojego brata leżą tu także moi ludzie. Dlatego próbowaliście go zabić? Całe zajście było bardzo niefortunne. Nasz plan był zupełnie inny, ale wszystko samo się tak potoczyło. Jeden z naszych postanowił załatwić sprawy na własną rękę i to nieudolnie. Cała wyspa jest teraz o krok od wojny domowej, a lichwiarz wpadł w furię i ma jeszcze większą paranoję niż wcześniej. Pewnie dlatego próbował pozbyć się wszystkich dowodów. Omówimy wszystko, kiedy już będziemy daleko stąd, dobra? Teraz musimy uciekać. Sługusy lichwiarza mogą się zjawić w każdej chwili. Droga wolna. Skoro miasto nie jest bezpieczne, to gdzie popłyniemy? Na jedną z plaż w pobliżu. Tam się rozdzielimy, żeby było nas trudniej znaleźć. Ruszajmy, nie ma czasu do stracenia. No, jesteśmy na miejscu. Wolałem nie ryzykować wypływania w otwarte morze tą małą łajbą. Podejrzewam, że masz mnóstwo pytań. Przez chwilę będziemy mieć spokój od ludzi lichwiarza, więc może uda mi się choć trochę rozjaśnić całą sytuację. Czym tak właściwie jest wasza organizacja? A cóż, aktualnie stoimy po tej samej stronie barykady, więc chyba mogę ci powiedzieć. Naszą organizację nazywamy Wodnym Kręgiem. Jesteśmy pokornymi wyznawcami Adanosa i strzeżemy równowagi na świecie. Równowagi, którą egoistyczne i szaleńcze działania lichwiarza mogą zaburzyć. Więcej dowiesz się od magów wody, jeśli zdecydują się dalej cię wtajemniczać. Współpracujecie z magami z klasztoru? Tak. Naszą relację można porównać do magów ognia i paladynów, z tą różnicą, że my nie działamy jawnie.
Magowie z klasztoru są naszymi duchowymi przewodnikami i mentorami w poznawaniu woli Adanosa. No, niestety od dłuższego czasu w klasztorze nie dzieje się najlepiej. I nasze relacje bardzo na tym ucierpiały. Część magów i członków Wodnego Kręgu jest zwolennikami czekania na rozwój sytuacji. Reszta natomiast chce działać natychmiast. Zamach w mieście tylko pogłębił te podziały. Jak mnie tam znalazłeś? Byłeś obserwowany przez moich ludzi od jakiegoś czasu. Gdy tylko znowu pojawiłeś się w mieście i zamówiłeś czyszczenie mapy u kartografa, wiedziałem, że będzie chodzić o magazyn. Problem polegał na tym, że ciągle nie znałem twoich intencji. Dopiero co wróciłeś z Wilczego Leża, gdzie zginął Jon. Wcześniej widziałem, jak pracujesz dla lichwiarza. A nagle okazuje się, że szukasz tego miejsca. Musiałem w końcu samemu cię sprawdzić, a nie oceniać po relacjach moich ludzi. Kiedy mi donieśli, że kręcisz się w pobliżu, od razu wyruszyłem. Jak się okazało, w samą porę. Od kilku tygodni szukałem mojego brata. Gdy w końcu go odnalazłem, okazało się, że nie żyje. I że odpowiada za to mężczyzna, któremu pomagałem złapać jego niedoszłych morderców. Możesz mi wyjaśnić, co tu się dzieje? Lichwiarz nie jest tak wspaniałym człowiekiem, na jakiego się kreuje. Biedota go nienawidzi, a bogaci nim gardzą. Na powierzchni utrzymuje się tylko dzięki ogromnemu majątkowi, notabene niewiadomego pochodzenia. Inna sprawa, że po próbie zamachu i nagonce na bogatych obywateli zdobył ich jako takie poparcie. Najbardziej niepokojący jest fakt, że od dłuższego czasu rekrutuje coraz więcej osób do swojej prywatnej armii. Musi się szykować do czegoś większego, tylko nie wiemy do czego konkretnie. Właśnie dlatego próbowaliśmy go zinfiltrować. W efekcie straciliśmy jednego z naszych. Brutalnie go zamordowano i nie jesteśmy nawet pewni, czy lichwiarz zorganizowałby tak prymitywną robotę. Znaleźliśmy go w lesie niedaleko Silbach, więc równie dobrze mogła go dopaść jakaś dzika bestia. Pech chciał, że był to dobry przyjaciel Jona. Facet od dłuższego czasu nalegał, by po prostu pozbyć się lichwiarza, a śmierć kogoś bliskiego przelała czarę goryczy. Próbowaliśmy go powstrzymać, ale dosłownie przepadł, a niedługo później dowiedzieliśmy się o nieudanym zamachu. I on musiał podejrzewać, że zacznie się obława, więc uciekł do Leża i wykorzystał aferę z pełzaczami, by ukryć się w kopalni. A co działo się dalej, wiesz lepiej ode mnie. Jak się do tego wszystkiego ma mój brat? A tego nie jestem pewny. Lichwiarz porywał osoby, które w jakiś sposób mu zagrażały. Nie wiesz, czy twój brat mógł mieć z nim coś wspólnego? Jorn został porwany niedługo po naszym przybyciu na Archolos. Ale już pierwszego dnia został zatruty przez krwiopijcę i leżał w łóżku przez większą część doby. Niby w jaki sposób mógł zagrażać lichwiarzowi? To wasza pierwsza wizyta na Archolos? Wspominał, że kiedyś tutaj był, ale to było lata temu. Dzięki temu udało mu się odnaleźć Silbach, gdy wylądowaliśmy w dziczy. Wygląda więc na to, że swoje odpowiedzi będziesz mógł zdobyć jedynie bezpośrednio od lichwiarza. A tak czy inaczej, posiadanie pierścienia Wodnego Kręgu mogło sprawić, że lichwiarz zechciał go porwać i przesłuchać. Tylko jakim cudem dowiedział się o pierścieniu, skoro ja przez tyle lat nie miałem pojęcia o jego istnieniu? Czy twój brat miał jakichś wrogów, którzy mogli dowiedzieć się o pierścieniu i przekazać informacje lichwiarzowi? Piraci, z którymi tutaj przypłynęliśmy, nie wyglądali na przyjaznych. Ostatnio coraz więcej ich tutaj. Może uda ci się coś z nich wyciągnąć. To może być trudne. Zabiłem ich. Widzę, że nikomu nie pozwalasz, by stawał ci na drodze. Sam nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań, ale wiem, że często nie ma innego wyjścia. Fabio zdawał się mieć konflikt z moim bratem. A kim jest ten Fabio? Osiłek, który tutaj z nami przypłynął. Nie zaszkodzi z nim porozmawiać, chociaż wątpię, by był w stanie coś takiego zaplanować. Nie sądzę, by ktokolwiek inny chciał zaszkodzić Jornowi. Czyli jedyną pewną odpowiedź uzyskasz tylko od samego lichwiarza. Musimy o tym komuś powiedzieć. Lorenzo z pewnością będzie w stanie nam pomóc. Lorenzo? Gildia kupiecka jest w słabszej kondycji niż chce to komukolwiek przyznać. Zarekwirowane okręty, podniesione podatki, ograniczony handel z pozostałymi wyspami. Cud, że stać ich jeszcze na jakiekolwiek pancerze. Jak tak dalej pójdzie, to gońcy będą biegać nago po wyspie. Boją się, że lichwiarz spróbuje przejąć ich organizację, albo co gorsza, wygryźć ją z rynku.
Bez niezbitych dowodów nigdy nie zdecydują się wejść z nim w żaden otwarty konflikt. Jeśli chcemy dopaść lichwiarza, nie pogrążając miasta w całkowitym chaosie, to musimy mieć niezbite dowody jego winy. Trzeba znaleźć sposób, żeby dorwać lichwiarza i zgotować mu to, na co sobie zasłużył. We dwóch nie damy rady. Musimy opracować plan działania z resztą członków Wodnego Kręgu. Słuchaj, razem z pozostałymi spotykamy się w naszej kryjówce niedaleko Silbach. Miejsce jest dość dobrze ukryte. Najłatwiej tam dotrzeć, podróżując z Silbach w stronę winnicy Valerio. Idź stromą ścieżką nad jeziorem, a gdy tylko ścieżka się skończy, skręć w prawo i przejdź przez strumyk. Spotkajmy się na miejscu. Już myślałem, że się nie zjawisz. Musimy jak najszybciej obmyślić jakiś plan działania. Lichwiarz może zaatakować w każdej chwili i to z całą mocą. Miałeś jakieś kłopoty z dotarciem tutaj? Spotkałeś któregoś z jego ludzi? Tak, nie spodziewałem się, że tak szybko kogoś za nami wyślę. A ja i owszem, dlatego kluczowym jest, byśmy natychmiast podjęli zdecydowane kroki. Jesteś gotowy? Możemy ruszać? Ruszajmy. Chodź za mną, to niedaleko stąd. Dziwne. Nikogo nie ma na straży. Nie podoba mi się to. Bądź czujny i trzymaj broń w pogotowiu. Pojawili się tak nagle, otoczyli nas i ostrzelali. Reto? Co tu się wydarzyło? Czy to byli ludzie lichwiarza? To trwało tylko parę sekund. Tyle krwi, krzyków. Wszyscy po prostu padali na ziemię. Zanim zdążyłem dobyć miecza, oberwałem w rękę i mogłem jedynie obserwować, jak dobijają resztę. Ale czemu cię związali i zostawili w samym środku tej rzezi? Kessel, tak mi przykro. Co? O czym ty mówisz? Zmusili mnie do tego. Powiedzieli, że pozwolą mi odpłynąć na Korinis. A ty im uwierzyłeś? Ludziom lichwiarza? Nie byłeś wart moich starań, bezużyteczny dzieciaku. Własnymi rękami wyślę cię do królestwa Beliara. Ale najpierw... Łap za broń! Nadchodzą! O! Z pewnością będzie ich tu więcej. Jeśli nie będziesz się za bardzo ode mnie oddalał, to może wyjdziemy z tego żywi. I co teraz? Gdzie jest ten cały Adanos, gdy go potrzeba? Umiesz pływać? Co? Co to ma do rzeczy? Gdy dam ci znać, skoczysz w dół. To właśnie kazał ci zrobić Adanos? Marvin, to jedyny sposób, by się stąd wydostać. Nic ci nie będzie. Ale to jest kilkadziesiąt metrów, nie przeżyje takiego upadku. Celuj w środek rzeki i się nie martw. Adanos ma nas w opiece. Proszę, proszę, kogo my tu mamy? Ostatni niedobitek Wodnego Kręgu i najemna kurtyzana Lorenzo. Przekaż szefowi, że niedługo zamkniemy jego interes. Tak jak pozwoliłeś zamknąć brata tego młodzieńca, w takim wypadku faktycznie będzie się czego bać. Pozwolił? Mówiłeś... Nie słuchaj go! Skocz! Strzelać! Powiedz mi, czy jesteś zadowolony ze swojej pozycji w gildii kupieckiej? Nadszedł czas twojego odpoczynku. Ciesz się życiem, póki to możliwe. Na kontynencie czeka nas dużo pracy. Marwinie, przypuszczam, że masz coś, co należy do mnie. Czas byś mi to oddał.